Cześć, pokażę Wam dzisiaj moje nowe auto. Jak już co niektórzy wiecie z ostatniego filmu, sprzedałem Jeepa i nie kupiłem kolejnej terenówki. Kupiłem ten oto bolid młodzieży wiejskiej, BMW E90. Skąd ta zmiana i dlaczego akurat BMW? Dlatego, że nie samym offroadem człowiek żyje, a przynajmniej nie ja. I dla mnie liczą się też inne aspekty motoryzacji, dlatego potrzebowałem jakiejś zmiany. Nie znaczy to, że koniec z offroadem, bo obiecuję, że jeszcze do tego wrócę. Przy wyborze auta moje kryteria były dość konkretnie sprecyzowane i mój wybór był ograniczony. Po pierwsze, ograniczał mnie budżet, czyli około 30 000. Po drugie, auto musiało być w miarę zwinne i kompaktowe, żeby dawało przyjemność z jazdy, żeby fajnie się je prowadziło. Po trzecie, musiało być odpowiednio mocne. Po czwarte, musiało mieć 4 drzwi. I po piąte, musiało mieć napęd na tył. Jak dla mnie w grę wchodziły tylko dwa auta. Mercedes C-klasy W204 i BMW serii trzeciej, czyli E90. Jako że Mercedesa trudno jest na naszym rynku znaleźć z dobrym silnikiem, mocnym w tych pieniądzach, więc raczej skupiłem całą uwagę na BMW. Szukałem początkowo wersji z 3-litrowym lub 2,5-litrowym silnikiem benzynowym i skrzynią manualną, ale szybko zorientowałem się, że to będzie trudny temat, bo jak wiadomo, na naszym rynku trudno o zadbany egzemplarz jeszcze właśnie z mocną wersją silnikową, no, w założonym budżecie przeze mnie, także zacząłem interesować się również dieslami. W końcu udało mi się znaleźć egzemplarz zadbany i odpowiednio wyposażony z roku 2007, wersja E90 o oznaczeniu 325D, legitymujący się mocą 197 koni i momentem obrotowym na poziomie 400 Nm i skrzynią automatyczną 6-biegową. Jeżeli chodzi o skrzynię automatyczną, to początkowo byłem do niej sceptycznie nastawiony, dlatego że ja ogólnie lubię automaty, miałem już nie jeden i zawsze byłem z nich zadowolony, ale wydawało mi się, że do BMW on jakby nie pasuje i że będzie odbierał tą przyjemność z jazdy. Teraz po tam miesiącu użytkowania uważam, że to był dobry wybór ten automat, bo komfort jest niezastąpiony, komfort jazdy po mieście, na dłuższe trasy. Naprawdę super sprawa, ten automat ZF-a spisuje się bardzo dobrze, biegi zmienia dynamicznie, do tego ma tryb manualny, a i podriftować się da. Co prawda są pewne ograniczenia, jeśli chodzi o właśnie taką zabawę, latanie bokiem, bo ten tryb manualny działa w ten sposób, że jak dojdzie do końca, do czerwonych obrotów, no to zmienia bieg na wyższy, nie trzyma do odciny, także to jest taki trochę mały minus, aczkolwiek da się też z tym poradzić, bo są programy takie, które można wgrać do skrzyni, tam Alpina chyba to robi, nie wiem kto tam jeszcze, i wtedy można zmodyfikować właśnie działanie tej skrzyni, tak że ona nie będzie przerzucać, tylko będzie trzymała cały czas na jednym biegu, wtedy już będzie no, taka zabawa, można powiedzieć, nieograniczona niczym. Ten egzemplarz posiada M-pakiet fabryczny, M-pakiet zewnętrzny, wewnętrzny i zawieszeniowy, taki full komplet. Wewnątrz można go poznać po kierownicy innej, wszechobecnych znaczkach M, czarnej podsufitce i chyba te fotele, nie wiem czy to są M-pakietowe, czy to jest po prostu kwestia konfiguracji, bo jak ogólnie BM-ki są, jak są sprzedawane, to są bardzo mocno konfigurowalne i także każdy może sobie dopasować co tam chce. Może być na przykład M-pakiet i Corbotronic w zestawie. Z zewnątrz charakteryzuje się zmienionymi zderzakami i progami i felgi są też M-pakietowe. No i zawieszenie jeszcze do tego dochodzi, lekko obniżone i utwardzone. I to właśnie zawieszenie powoduje, że prowadzenie tego auta jest niesamowicie dobre. Ja wiem, że to jest stare BMW i może niektórzy pomyślą, że nie ma się czym podniecać, bo są nowsze auta i lepiej prowadzące się.
Ale u mnie, ja naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym samochodem. Tym bardziej, że przesiadłem się z amerykańskiego krążownika do tego, więc różnica jest kolosalna. No i ogólnie po miesiącu użytkowania, no wszystko git, ale coś jakby tak, kurczę, zaczęło mi brakować. Co to może być? Odwiedziłem więc pewien warsztat, gdzie dorzucili mi parę kucy. No i tam po pierwszym zhamowaniu ze 197 koni uciekło zaledwie 6 po 280 tysiącach kilometrów, także nie jest źle. Tutaj masz o. Jeszcze pokażę tak, żeby było widać. Dobra. I teraz sobie wybramy moda, skamujemy. 232 proszę pana i 457 litra, nie? Ja wiem, że to nie jest jakaś szalona moc i z tych BM-ek można wyciągnąć dużo więcej, ale stwierdziłem, że wolę taki, kurczę, bezpieczny program dla silnika i podzespołów, żeby spokojnie jeździć bezawaryjnie i żeby nic się nie działo. Mimo wszystko ten program 230 koni zmienia diametralnie charakter auta. Teraz nie ma problemu, żeby zerwać przyczepność na laczku z tyłu 255. No i ogólnie można robić teraz takie rzeczy. Z ciekawości zrobiłem pomiary przyspieszenia od 0 do setki przed i po programie i zobaczcie, jak to wyszło. Dobra, muszę nagrywanie. Poszło. Też lekko zamieliło. 1,5 sekundy urwane od 0 do setki i prędkość maksymalna podciągnięta nieco wyżej. Także póki co nie jest źle jak dla mnie. Moc jest wystarczająca jak na razie. Pojeździć się da. No i w trasę nawet da się pojechać. Miejsca z tyłu dla dzieciaków wystarcza. Wyciszenie moim zdaniem jest przyzwoite. Spalanie też jak na silnik 3-litrowy bardzo dobre, bo oscyluje na trasie w granicach 7 litrów, więc moim zdaniem jest to bardzo dobry wynik. Dobra, póki co pojeżdżę trochę BM-ką, zobaczymy jak się sprawuje na dłuższą metę. Może jeszcze nagram jakiś film. W przyszłym roku może uda się kupić terenówkę, więc wtedy wróciłyby offroady. No i tyle. Dobra, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!